Dobry wieczór wszystkim. Właśnie rozpoczynamy rok 2026. Z tej strony Paulina Klimek i otwieramy galę XTB KSW 114. Dzisiaj debiutował dla nas Iras Kizriev, który wygrywa. Nadal jest niepokonany i na pełnym dystansie rozprawia się z Saszą Mojsą. Iras, gratuluję Ci. Wspaniałe zwycięstwo. Nadal jesteś niepokonany. Pierwsza runda nie po Twojej myśli, ale to była dobra rozgrzewka. Okej, powiedz coś więcej. Iras, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hast du diese Jahre gut gestartet? Du bist jetzt ungeschlagbar. Ich hatte Gefühl, dass die erste Runde nicht nach deinem Plan läuft, aber was sagst du Gefühl hat mich nicht getäuscht. Dobrze myślisz, pierwsza runda nie poszła zgodnie z planem, ale no. Powiedz mi, czy odczułeś jakieś ciosy Saszy w tej pierwszej rundzie? Co czułeś? Czy stwierdziłeś, że trzeba zmienić plan? Co się stało, że w drugiej i trzeciej już nabrałeś wiatru w żagle? Man hat gesehen, dass die erste Runde nicht gelaufen ist, so wie ich gesagt habe, aber ab zweiter Runde warst du schon voll da und hast dominiert in alle möglichen Bereiche. Was hat das Klick gemacht, dass es so gut geklappt hat? Ich wusste, erste Runde, ich habe angefangen und ich habe mich direkt so nicht so wohl gefühlt. Ich war irgendwie zu langsam. Dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt erste Runde einfach dieser Cage ein bisschen fühlen, ihm auch schlagen lassen und dann ab zweiter Runde muss ich dann alles geben. So war mein Plan. Zacząłem pierwszą rundę i czułem już na samym początku, że czuję się nieswoje w tej klatce, że muszę się trochę przystosować i dać mu trochę popracować i w drugiej rundzie zacząć pracę. Tak jak mu dałem popracować, to też trochę tam coś rzucałem, ale tak jak wy zauważyliście, nie działało to. I od drugiej rundy już czułem się dobrze i zacząłem pracować. To wszystko przez to, że tak długo nie walczyłem, miałem długą pauzę i nie czułem tej klatki, tak jak już wspominałem. Czy słyszałeś też pomoc nie tylko swojego narożnika, ale też za moimi plecami siedział Adam Soldajew, krzyczał bardzo głośno i w ogóle miałeś dużo wsparcia na hali. Czy byłeś tego świadomy, czy słyszałeś, co się dzieje poza klatką? Weißt du, was eigentlich das Problem war? In der Pause von erster Runde habe ich in der Pause sie gesehen, dann dachte ich mir, okay, vor ihr Augen kann ich nicht verlieren. Po pierwszej rundzie siedziałem w lążyku i zauważyłem Ciebie i tak pomyślałem, że nie, na tyle jej napowiadałem, że jestem dobry i nie mogę teraz przegrać. Dobrze, a teraz odpowiedź na moje pytanie, czy słyszał Adama Soldajewa? Außer deiner Ecke waren auch viele Leute da. Also hinter mir saß Adam Soldajew und hat dir ganz laut dich unterstützt. Hast du das andere Leute auch gesehen, gehört, außer deiner Ecke? Ich glaube, ich habe den ganzen Kampf nur auf Adam gehört. Ich habe irgendwie Adam seine Stimme richtig gut gehört. Vielleicht, weil er bei meinem jeder Sparring auch mir Tipps gegeben hat von der Seite. Adama głos słyszałem najbardziej, tylko jego słyszałem, bo na cały czas przygotowania na moich ostatnich sparingach cały czas krzyczał mi i tak się myślę, że przyzwyczaiłem do jego głosu, że no niestety tylko jego słyszałem czasami. Dobra, Iras, congratulations on your win. Vielen Dank für deinen Kampf, ja? I życzymy dużo dobrego i kolejnych wielu walk w KSW jeszcze w tym roku. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, alles Gute und wir wünschen dir jetzt viel Erfolg für deine weiteren Kämpfe und Siege. Das war erst mein erster Kampf. Ich hatte fast 2 Jahre Pause gehabt und ich brauchte ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Ich hoffe, nächster Kampf, vielleicht wenn jetzt schon, nach nächster Kampf, dass ich Top 10 bin. Ja, nächster Kampf wird schon viel besser sein, weil ich habe jetzt dieses Gefühl, ich habe erstmal in meinem Leben überhaupt 3 Runden gekämpft. Ich weiß, wie es ist, deswegen kann ich mich auch besser darauf einstellen. Tak jak wspominałem, długa pauza, 2 lata i nie mogłem się dobrze skoncentrować, bo to była w mojej zawodowej karierze pierwsza walka na pewnym dystansie, tak więc mam nadzieję, że teraz będę mógł wrócić i jeszcze większe widowiskowe walki dać i nie mogę się doczekać, jak wyląduję w top 10, a później będziemy patrzeć. Szanowni Państwo, Iras Kizriev w towarzystwie Muslima Tulszajewa. Dziękuję bardzo. Ostatnie występy w KSW dla Konrada nie były usłane różami. Było ciężko, nie zawsze po jego myśli, ale dzisiaj wraca ze znakomitym stylem, ze znakomitą dominacją, z tym co tygryski, bo taki dzisiaj mamy entourage, lubią najbardziej. Konrad Rusiński dokłada zwycięstwo numer 7 do swojej profesjonalnej kariery, ma do swojego rekordu. No i Henry Fadipe dzisiaj nie miał argumentów, za to ty miałeś ich naprawdę bardzo sporo. Kądziu, gratuluję. Jak smakuje ten powrót do zwycięstwa? Kurde, dziękuję bardzo, witam wszystkich.
jak smakuje. Jeszcze chyba do mnie nie dochodzi. No ale no naprawdę, kurwa, nienawidzę przegrywać. Dawno temu wygrałem ostatnią swoją walkę. No i no, wiedziałem, że tak musi się stać, bo naprawdę wszystko, co miałem, poświęciłem dla sportu i w końcu się udało, także piękne uczucie, naprawdę. No widzę, że jesteś bardzo wzruszony i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Wielkie ukłony za to, jak bardzo słuchałeś narożnika. Przypominam, że narożnik wspaniały, bracia Czarek i Michał Oleksiejczuk, do których właśnie machałam. No, posiadanie takiego narożnika to jest naprawdę wyjątkowa sprawa i byłeś bardzo wierny. Wszystko, co chłopaki mówili, wykonywałeś jak w joysticku. Świetna robota. Szczerze to jestem, kurde, wdzięczny Bogu, że spotkałem takich ludzi na swojej drodze. Ja będąc dzieckiem, oglądając KSW jeszcze w telewizji, marząc, żeby zawalczyć chociaż tu jedną walkę kiedyś w życiu, marzyłem, żeby znać po prostu takich ludzi jak, nie wiem, Michał Materla, czy inne takie gwiazdy, żeby chociaż raz w życiu ich spotkać, a ja teraz codziennie, 2 razy dziennie widuję się ze światowymi gwiazdami w klubie, śmieszkując z nimi, mocno zapierdalając, zawsze sobie pomagamy, jest naprawdę, no, trenujemy praktycznie zaraz 10 lat będzie, no i mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jak rodzina. Słuchaj, to są gwiazdy wokół ciebie, ale ty też możesz stać się właśnie jedną z nich, jak będą dalej takie występy jak dzisiaj. Koniecznie idziesz teraz do lekarza, ja tobie gratuluję i jak najwięcej takich dobrych występów. Mam nadzieję, że nie będzie z tego nic poważnego i oby jeszcze więcej ciebie w 2020 roku, 2026 roku zobaczyć. Mam nadzieję, że w tym roku mamy styczeń, będę cisnął woja, żeby wracać jak najszybciej i będę gotowy. Thank you, Henry. No to nic, dziękuję bardzo, szanowni państwo, zwycięski dzisiaj Konrad Rusiński. Proszę państwa, z nami jest Amoriła Koza, bo dzisiaj na pełnym dystansie wygrywa z Wiktorem Czerwińskim. Była to walka naprawdę mocna zarówno z jednej, ale z drugiej strony, ale zwycięski wychodzi z niej Amori. Alors donc, c'était la guerre. Les deux combattants, toi et Victor Czerwiński, le niveau de votre style, de votre façon de combat, très haut. Comment tu te sens maintenant? First of all, co tam? Porszko, dzięki bardzo for everything and I will come back in Poland. I like your country. Count on me on the 77, I will do the job every time. Bon, franchement, c'était un adversaire solide, dur, un gros respect à Czerwiński et grâce à lui, j'ai pu passer encore un step. C'est la première fois que je fais un 3x5 dans une nouvelle catégorie de poids et c'était bien. Il m'a down, il y a eu des belles choses en striking, il a changé de garde, il y a eu de la transition, j'ai pu voir un peu mes points forts, mes lacunes. Et une chose est sûre, c'est que je vais revenir 3 fois plus fort et mettre des finishes, faire en sorte que le public polonais en ait pour leur argent. D'accord, je vais transmettre immédiatement, s'il te plaît. Więc Amory nam tutaj zdradza, że dla niego to był ciężki debiut w nowej kategorii wagowej, że Wiktor bardzo mocno mu się tutaj postawił ciężkie warunki, że były bardzo ładna stójka, świetne przejścia, naprawdę wysoki poziom tego i cieszę się, że mógł kolejny dobry krok postawić w swojej profesjonalnej karierze. Bardzo chcę kogoś równie mocnego w ponownej walce. Quel était le truc le plus dur dans ces combats pour toi? Avec Czerwiński, je dirais les distances. Il avait des très bonnes distances et le fait qu'il change de garde comme ça, c'était assez déstabilisant, mais j'ai réussi à chaque fois à me remobiliser et trouver les solutions. Donc encore une fois, un grand respect à Czerwiński et je tiens à préciser que les combattants d'Europe de l'Est, Pologne, République tchèque, ce ne sont pas des plombiers. J'ai fait 3 fois 5 minutes avec un mec très solide, je peux vous le dire, il y avait de quoi faire, c'est pas des plombiers. Donc mettez du respect sur ces combattants-là. C'est grâce à eux que je peux progresser et atteindre le haut niveau, pouvoir atteindre le sommet, le gratin de 77 au KSW. Donc respectez-les les gars. Proszę Państwa, podzielimy to na dwie formułki tutaj w tej wypowiedzi. Po pierwsze, Amori powiedział, że najtrudniejszą rzeczą dzisiaj stając w szranki z Czerwińskim było wyczucie dystansu, że Wiktor świetnie odnajdywał się w tym dystansie, półdystansie, skracaniu tej przestrzeni i naprawdę dla Amarego stanowiło to problem. A drugą rzecz, którą Amori powiedział, Polacy jesteście bardzo dobrymi zawodnikami, nie jesteście żadnymi ogórkami, naprawdę jest to bardzo wysoki poziom. Stawałem w szranki z bardzo mocnymi Polakami, to były ciężkie przeprawy dla mnie, oddaję Wam dużo szacunku. Alors, cette nouvelle an
pour toi, quel est le plan dans KSW, dans ta vie privée? Quel est le plan pour Amaury Ouakozabo dans la future? Le plan il est simple, hein, c'est de faire les combats petit à petit, monter dans les rankings et aller conquérir la division des 77. Le plan est très simple, je viens là pour choquer. Zapytany o plany na nowy rok, plany na przyszłość, Amaury powiedział, że plan jest bardzo prosty. Krok po kroku wspina się po szczeblu drabinki w nowej kategorii wagowej 77 aż do pasa. Félicitations encore une fois, très bel combat. Félicitations à vous, à ton gars, toutes les choses. Et c'est la fête maintenant, j'espère. Voilà, exactement. Dzięki bardzo Polsko, do zobaczenia. Proszę Państwa, Andy Vrtacic wyrywa kolejny morderczy nokaut w organizacji KSW. Jest już znany, wymyślił sobie dzisiaj na poczekaniu ksywkę, która w pełni oddaje jego umiejętności. Highlight Machine. We really like this nickname. Let it stick to you for so long. How do you feel after this absolutely beautiful high kick knockout? Iskreno nisam zadovoljan s prvom rundom jer nikako da se upalim u startu, imam spor početak te prve runde, ali očito tako sam borac, da me se pobjedi moraju me ubiti i na kraju sam u drugoj rundi okrenuo borbu na svoju stranu. Like always, I had a bad first round, a slow start for me, and then I wake up in the second round like always and finish my job like I always do in a highlight level. Andy przyznał nam, że nie mógł się na początku rozkręcić, że jest slow starterem, zaczyna wolno, ale jak już poczuł energię, poczuł rytm, to w drugiej rundzie robił to, co robi zawsze, kończy swoją robotę, koniecznie przed czasem. What was the hardest part of this first round? Because we saw you were pretty in trouble. Mateusz was pretty tough. Da, pa na početku runde me iznenadila njegova dobra obrana na moje pokušaje napada, to jest obrana koju smo pripremili za njega i na početku nije se mogao baš snaći. He really prepared good against me. He was catching my kicks really good and he know what he was doing. So the first couple of minutes I couldn't find my space in the fight. Mateusz był bardzo dobrze przygotowany pode mnie, mówi tutaj Andy, wyłapywał wszystkie moje kopnięcia, no wiedział co robi ewidentnie, bardzo ładnie mnie czytał, także no to spowodowało, że nie mogłem złapać swojej przestrzeni. What's for you now in KSW? You are a highlight machine, you just rip off the bonuses as long as you only can. What's the deal? Što je pitala, što dalje slijedi? Rekla je, šta ćeš sada za tebe biti jer samo radiš bonuse i kradiš? Pa jednostavno to dolazi, tako sam borac, ja jednostavno mislim da ne mogu napraviti dosadan meč jer mi to u krvi, a sad za dalje što slijedi, ja sam rekao želim borca koji je unutar top 5, drugo me ne zanima i drugo ne želim prihvatiti. Just like I said in the cage, I want a top 5 fighter. I'm the kind of fighter who is ready to die and always make a show. So please give me a top 5 in my category. Tutaj Andy nam mówi, on zawsze robi to co należy, daje show i poprosi o kogoś z top 5 w jego kategorii wagowej. Myślę, że to życzenie powinno zostać spełnione. We are keeping the fingers crossed for this wish to happen. All the best in the new 2026 and welcome in KSW as the highlight machine again. Thank you so much. Proszę Państwa, nadal trwa gala XTB KSW 114 po raz kolejny. Nasza organizacja jest w Radomiu, a tutaj mamy Radomiaka, który dzisiaj ku uciesze publiczności i naszej również dokłada, uwaga, 13 zwycięstwo w swojej profesjonalnej karierze. Jest to szczęśliwa 13, jest to pięknie wypracowana, piękną pracą z góry w parterze. Taka wygrana, która niezwykle cieszy, bo po ostatnich przeprawach, po ostatnich no nieszczęśliwych dla Ciebie pojedynkach i po obrotach spraw masz znowu to zielone. Tak, no witam wszystkich, na pewno jestem mega szczęśliwy, bo jestem u siebie w mieście. Dużo pracy wykonałem do tej walki, i to diety i przeróżnych wyjazdów i w ogóle no długie przygotowania tak naprawdę po ostatniej przegranej. Gdzieś tam po 5 dniach ja już byłem w przygotowaniach do następnej walki, bo byłem zdrowy dosyć. No i co? Wydaje mi się, nie widziałem tej walki z boku, jeszcze sobie ją obejrzę. Może ja mam inną perspektywę, ale wydaje mi się, że nawet nieźle chodziła ta stójka też, nie tylko parter, ale wydaje mi się, że tam parę razy dobrze sieknąłem Wojtka i gdzieś nie bałem się tych wymian z nim. Wiadomo, że ciągnęło mnie do parteru, no bo to jest moja płaszczyzna, ja wiedziałem gdzie Wojtek, że mogę go wywracać. I trochę słabo robiłem, że gdzieś w tym klinczu nie pozwoliłem sobie na więcej, ale gdzieś taki był plan, żeby odpuszczać, nie siłować się, żeby nie tracić tych sił. Bo Wojtek dobrze wiesza na hakach rywali. Ale wydaje mi się, że nie tylko parter, ale nie wiem, obejrzę, nie chcę być tutaj teraz nie wiadomo co, ale w stójce czułem parę razy, że trafiłem.
no zdecydowanie trzeba Ci to oddać, że i potrafiłeś kąsać takiego utytułowanego zawodnika K1, bo właśnie ze stójki wywodzisz z kolei Wojtek, ale naprawdę jeżeli chodzi o te Twoje wstawanie, bo widać było, że zmieniłeś swoją graplerską taktykę, tak jak na plecach czujesz się dobrze, nie zawsze jednak jest to dobra strategia w MMA, jak pokazała Twoja walka z Charzewskim. Dzisiaj użyłeś tych swoich wkrętek do zmiany pozycji, do góra-dół i to była bardzo, bardzo dobra pozycja, bardzo dobra decyzja w obu rundach. W drugiej i trzeciej używałeś to niezwykle skutecznie, wywijałeś nóżkę, wstałeś do Matrixa, obalałeś z kolan. No, wspaniała zmiana strategii. Naprawdę jiu-jitsu działa u wszechmiar u Ciebie, nie jesteś tylko gardziarzem. Oczywiście, sama dobrze wiesz, jak jiu-jitsu można, nie samym jiu-jitsu, ale całym grapplingiem, jak można dużo zdobyć w MMA, to również. Każdy mówi, że jiu-jitsu w MMA nie działa i to jest trochę prawda, a trochę nieprawda, bo jeżeli dobrze to wykombinujesz i dobrze potrafisz gdzieś chwytów użyć do tego, żeby zdobyć dominującą pozycję, to ono będzie działało. Później trzeba to zamienić na grand and pound i trzeba dodać te ciosy, bo to jest MMA, to nie jest parter, żeby przeleżeć. Trzeba bić, trzeba punktować i to też dzisiaj pokazało, bo w trzeciej rundzie, chociaż mógłbym, uważam, jeszcze więcej bić, to i tak nie wiem czy jednego, czy iluś tam sędziów dostałem 10-8 na kartach punktowych. No to ostatnie pytanie ode mnie, właśnie te zmiany dietetyczne, no bo zobacz, zrobiłeś fajnie limit, siły Ci naprawdę nie brakowało. Jakie były Twoje główne zmiany dietetyczne i czy zostajesz przy tym planie? Tak, no główne takie, że podjąłem z moim dietetykiem Mateuszem współpracę, już właśnie gdzieś tam około 3 prawie miesięcy współpracujemy i dostałem aplikację, dostałem tak naprawdę codziennie z nim prawie SMS-uję, śmieję się trochę czasami, że jak z dziewczyną, gdzieś tam SMS-ujemy codziennie, wymieniamy się telefonami, kiedy trzeba to przyjadę i się spotkamy na żywo, kiedy możemy się połączyć, to się łączymy, jakiś tam Skype, teraz już chyba nie ma Skype, teraz coś innego tam. No i ja się naprawdę dobrze czułem na treningach, było tego paliwa, dostarczałem tego i cieszę się bardzo, bo i ta waga zeszła tak, że nie byłem jakiś nie wiadomo jak bardzo zajechany i dzisiaj mimo tego, że gdzieś tam może to wyglądało, że już nie było siły, to na pewno myślę, że jeszcze gdzieś tam bym zachował, jakby trzeba było tej siły na dalszą rundę. Nie, naprawdę siła była widoczna, więc nie masz sobie nic do zarzucenia, a ja nie mam więcej nic dodać i co ująć. Proszę Państwa, dzisiaj zarówno Konrad Rusiński, jak i Piotrek Kacprzak pokazują nam, jak elegancko można, witamy tutaj Alberta Odzimkowskiego, jak elegancko można mocną mielonką z góry walczyć na ciasno i robić skuteczne grappling w MMA. Serdecznie Tobie, Piotrek, gratuluję i kolejnych sukcesów. Tak, ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich moich bliskich, cały mój klub Crossfight Radom, wszystkich moich sponsorów, wszystkich przyjaciół i wszystkich kibiców, którzy dzisiaj są. KSW, Radom, zawsze Radom jest wspaniały. Ilu by nas nie wypadło, ilu by nas nie zostało, to widzicie, że tu jest atmosfera, jest zarąbiście, żeby nie powiedzieć brzydziej. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, świeżo koronowana, co prawda nie ma fizycznej korony, ale królowa Radomia jest tutaj z nami. Pani Czykatora-Czyżewska nie zwalnia tempa i dokłada kolejne zielone okienko. Już naprawdę ładny płotek z tych zielonych okienek robi się na Tapology. Ja troszeczkę brakuje mi komplementów, Wiktoria, na Ciebie, ale jesteś tak wyrazistą postacią, jeżeli chodzi o kobiece jiu-jitsu, nie tylko też, bo też potrafisz, ale tę stójkę, to MMA, no naprawdę wyrastasz na wspaniałego sportowca, którym jesteś od dawna, ale teraz na dojrzałą kobietę mam ciarki, no nie mogę nic więcej po prostu dodać, naprawdę. Ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć, bo od początku nastawialiśmy się na to, że ta walka będzie bardzo trudna i tak naprawdę nastawialiśmy się wszyscy na 3 rundy, gdzieś tam na parter, dlatego zawsze jest Klaudia w tym narożniku, Alan Wion gdzieś tam był z boku i nastawialiśmy się na 3 rundy. Jezu, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę to były bardzo ciężkie przygotowania, bo nad tą stójką to tak po tej ostatniej moim siedzeniu na dupie, przy tej ostatniej walce z Bianką Zettelmeier pracowaliśmy i tyle nas to kosztowało, szczególnie nas, jakby u nas w klubie, czy mnie i Marcina szczególnie, pod tym kątem stójkowym, że no uwierzcie mi, że miałam dni, że mówię, ostatni raz tu wyjdę i naprawdę dzisiaj już mówiłam, że chyba się trochę do tego nie nadaje. Ale jakby ta wygrana, no to po prostu było spełnienie moich marzeń, bo Boże, Vidal, nie pamiętam jak ona ma na imię, przepraszam, nikt nie pokonał w taki sposób, nawet w UFC to przegrywała tylko na punkty. No właśnie, chciałam się Ciebie zapytać o Twoją ufność w
Twoją umiejętność skończenia przed czasem. Poszłaś do innej kategorii wagowej i wiadomo, że te dziewczyny już mają inną odporność, potrafią więcej wytrzymać, ale potrafisz zrobić na nich wrażenie również, więc tutaj się nic nie zmienia. To nie jest ufność, po prostu ja się tak biję od dziecka, bo ja w karate biłam się. W karate było tak, że mogłeś przegrywać walkę, ale jak skończyłeś ją jakimś kopnięciem na głowę, czy jakimś... Zapomniałaś czegoś. Sorry, wiem, bo wyrypaliśmy się na wywiad, ale musimy... Ukoronowaliśmy króla. Taka jest sprawa. Mogę nawet po angielsku. One belt is missing and it's her belt. Proszę Państwa, moi drodzy, lód lgnie do królowej, no tak królowe już mają, że lód do nich lgnie i to jakiego sortu, sami tutaj mistrzowie. No właśnie tak działasz po prostu swoją aurą, swoim że powiesz, tak działasz na mężczyzn. No na to wychodzi, chociaż zaczęłyśmy we dwie. Tak jest. No i dobra, i Wiktoria, i co teraz, no bo jesteś w nowej kategorii, mało jest dziewczyn w tej kategorii tutaj. Wojek pokazuje kciuka na tak, jeśli chodzi o pas, czyli co, budujemy 6-1 w tej organizacji, tak? Słuchaj, powiem Ci tak, no teraz będzie czas na to, żebym zrobiła sobie badania, porozmawiała z Paula Wardzińska, z moją dietetyczką, czyli no samego mistrza, tak naprawdę żona. Porozmawiamy, zobaczymy te badania, może zrobimy tak testowo, po prostu wejdziemy znowu na dietę, zobaczymy jakieś modyfikacje, będę miała trochę czasu i pomyślimy, jeżeli ten pas będzie, no to zrobimy tak, żeby był, nieważne czy to będzie w 6-1 czy 5-7. Dobrze, a jakie plany na ten rok? Jakieś postanowienia, jakieś przemyślenia? Bo właśnie zaczęliśmy. Teraz jestem na etapie, że jutro szukam już wakacji, bo mam za 2 tygodnie, 22 lata kończę, więc wakacje w jakimś fajnym miejscu i będziemy myśleć. Boże, dziewczyno, 22 lata, już taki szum robisz, nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, zwycięska dzisiaj królowa Radomia, królowa knockoutów, królowa bólu, Wiktoria Czyżewska. Dziękuję bardzo. Popularny Hightower Arek Wrzosek wraca na zwycięską ścieżkę, to jest zwycięstwo numer 7. Szczęśliwa 7 dla Arka dzisiaj, na tyle szczęśliwa, że kolano jak siada już na twarz Szymona Bajora w locie, no to po prostu dzieje się w klatce przysłowiowe morderstwo, oczywiście bez żadnych tutaj przestępstw, ale myślę, że taka metafora jest dobra, jest słuszna. Jak smakuje powrót na zwycięską ścieżkę po ostatniej porażce, która była dla Ciebie, domyślam się, dotkliwa? Normalnie, bo to... Daj mi. Ja tej porażki tak nie liczę w tych kategoriach, bo to była też taka bardziej lekcja niż porażka, więc no co, Phil, I'm coming. Tak jest. A powiedz mi, właśnie Szymon robił te rzeczy, o których wiemy, że umie je robić. Kleił się do nóg, wyhaczał je, gdzieś tam podbierał tobie nogi, również skopnieć. W tej pierwszej rundzie naprawdę pokazał, że ten jego wachlarz technik działa na ciebie, ale nie na tyle skutecznie, żeby ciebie absolutnie powstrzymać. Jak ocenisz jego formę? Bardzo ciasny, tak jak mówiłem, jest bardzo ciasny, bardzo fajnie tą głowę wpychał na siatce. Nie było łatwo mi się przygotować, żeby ją zgubić. Także się długo do tego zbierałem. No jest... Ciekaw jestem, jakby z nim było 3 rundy, bo już czułem po pierwszej, że ręce już mam troszkę styrane, ale troszkę mi się rozluźniły już w drugiej rundzie, więc no naprawdę myślę, że Szymon od lat jest w czołówce takiej ścisłej polskiej MMA nie bez powodu. Czy miałeś w głowie jakąś taką zachowawczość, Arek, w związku z tym, że no bałeś się jednak tych momentów, nie wiem, czy można to nazwać strachem, ale stresowałeś się tymi momentami w parterze i dlatego byłeś bardziej zachowawczy na początku? Może tak, nie do końca może. Słuchaj, przede wszystkim wiedziałem, że jak na niego siądę agresywnie, to jak bardzo by nie chciał mnie straszyć zapasami, to nie będzie miał na tyle jakby... No zresztą było widać, chyba w pierwszej rundzie go już mocno zepchnąłem pod siatkę, prawie on stał pod siatką, byłem bardzo czujny, jakoś cieszy mnie to, bo bałem się, że będę bał się stójki przez te zapasy, ale też no bardzo mi się jedna rzecz podobała w tej walce, taką, którą ja zauważyłem, że ja w ogóle, nawet jak byłem na chwilę na boku, gdzieś pod siatką, w ogóle nie panikowałem, bardzo spokojnie sobie zbierałem się do pracy, żeby wstać, więc jestem bardzo zadowolony, bo już wiem jak w warunkach walki, jak będę reagował na takie rzeczy. No tak, no chłodna głowa to jest bardzo dobra podpowiedź i bardzo dobry prognostyk też na przyszłe walki. A propos przyszłych walk, wiem, że nie na miejscu jest aż tak szybko wybiegać w przyszłość, ale no trzeba analizować tę ciężką, bo ona to jest specyficzna kategoria. Czy masz już kogoś w głowie na kolejne wystąpienie? Mam bardzo fajny pomysł, usiądę do telefonu, jutro może zadzwonię, zarzucę Wojkowi, może mu się spodoba, będzie to
pomysł zawalczenia z zawodnikiem z jednej z większych organizacji, z najlepszym zawodnikiem tej organizacji i mam nadzieję, że taki pomysł się spodoba Wojkowi, ale jestem otwarty, pokonałem w tym momencie, z tego co tam kojarzę, te polskie rankingi, zawodnika, który jest na 3. miejscu w Polsce, ja jestem drugi, pokazałem, że nie bez powodu, no i wspinamy się dalej z powrotem tam w tej drabince KSW. I ostatnie na dzisiaj, ponieważ dopiero zaczęliśmy 2026 rok, czy masz jakieś plany, czy masz jakieś postanowienia? No za tydzień jadę do Stanów na takie pół wakacje, pół można powiedzieć zawodowo i potem wracam i ptaszki ćwierkają o gali niedługo w moich okolicach, więc może mi się uda na nią wkleić. Jasne, no to w takim razie jeszcze raz wielkie gratulacje, odpoczywaj, sprawdzaj w medicalu co tam ze stopą i życzymy jak najwięcej takich właśnie występów. Gratulacje, Arek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dla nas nie jest to nowość, ale trzeba zaznaczyć, że to, że nie jest nowością dominacja Saladina Parnasa, zwiastuje tylko ogrom tej gwiazdy, nie już na naszym lokalnym rynku, ale już pewnie wieść rozchodzi się po całym świecie, że taki diament w naszej organizacji KSW świeci takim blaskiem już od wielu, wielu lat. Encore une fois, Saladin Parnasse, tu as gagné. C'est quelque chose de magnifique. Cette manifestation de toi comme un champion, c'est quelque chose d'énorme pour tous nous, pour tout le pays, toute la Pologne, toute l'Europe en fait. Quel est le sentiment maintenant? Le sentiment, c'est le travail à payer. Voilà, je suis très content. J'ai travaillé très dur pour avoir ces résultats-là, pour avoir ce niveau-là. Et voilà, ça a payé. Et ça me fait super plaisir d'être honoré comme ça par le pays, par la Pologne et par toute l'Europe. Ça me fait super plaisir. Je vais traduire immédiatement, d'accord? Saladin Parnasse powiedział nam tutaj, że cała praca, ciężka praca, którą wykonuje, opłaca się i że sprawia mu wielką przyjemność walczenie tutaj, pobyt w tym kraju, to, że może pokazywać się z najlepszymi i to, że może walczyć, spełniać się jako coraz lepszy zawodnik MMA. Alors, le niveau de grappling de Martin Held, qu'est-ce qu'on pense maintenant après le combat? À son niveau, je sais qu'il est très fort en grappling, mais après, comme j'ai dit, ça reste du MMA, donc j'ai fait du MMA. J'ai déjoué tout son sol en mettant des ground and pound, en mettant des coups, et ça a marché. Donc, oui, mais est-ce que tu es en quelle façon surpris avec cette grappling parce que ton corner t'a dit d'accord, ne fort pas au sol, des choses comme ça? Je voulais pas prendre de danger, et mon équipe voulait pas prendre de danger aussi, parce qu'un combat, ça peut vite changer. Donc j'ai tout mis sur la victoire et la sécurité. Ça veut dire éviter le grappling et mettre beaucoup de ground and pound et faire du MMA, quoi. Pas que du grappling. C'est très intelligent. Zapytałam Saladina personalnie o jego opinię na temat poziomu grapplingu Marcina Helda. Powiedział, że naprawdę czuł ten mocny opór, czuł bardzo wysoką światową formę jiu-jitsu, jeżeli chodzi o Marcina, ale podkreśla tutaj, że wszystko to było tylko elementem wielkiej gry, którą jest MMA i tutaj zapytałam o to, jak grzeczny był w tych wszystkich komentarzach od swojego narożnika, żeby nie wdawać się w bójkę w parterze i Saladin tutaj nam odparł, szanowni Państwo, że oni nie brali tego ryzyka, które mogłoby być zgubne i postanowili postawić na bezpieczną stopę, co tylko się opłaciło. Alors, quel est le plan pour la future, pour toi ici à KSW, pour toi comme un combattant, comme un homme? Je sais pas encore, je sais pas s'ils veulent KSW va faire le combat à 66 ou Bartos ou je sais pas, donc on verra. Moi je suis pressé de combattre, hâte de recombattre, hâte de reprendre l'entraînement et refaire une masterclass comme ça. Oui, mais combien de combats sont-ils dans le contrat? Normalement il me reste un ou deux si je me trompe pas, 1 ou 2. D'accord. Zapytałam, jaki teraz Saladin ma plan na siebie w organizacji KSW. Powiedział, że wszystko zależy od tego, jakie będą kolejne rozmowy negocjacyjne. Być może podejmie obronę pasa 66. Zapytałam też, ile ma walk w kontrakcie nadal do wypełnienia i Saladin mówi, że nie jest pewne liczby, ale od 1 do 2 na pewno jeszcze, więc zobaczymy go w jakiejś odsłonie. Encore une fois, c'est un champion, le double champion. Saladin Parnasse, félicitations, maintenant c'est la fête. C'est la fête, c'est ça. Merci beaucoup et merci au KSW et merci à tous les Polonais qui me suivent et merci à tous les Français, tout le monde. Voilà, ça me fait super plaisir et hâte de recombattre. Merci à toi.